Jaki masz odczyt? O, zaczyna liczyć, już jest 1,6. No, dzień dobry kochani, a może tak naprawdę to Guten Morgen, Guten Tag, bo witamy Was w Niemczech. Idziemy sobie na poligon doświadczalny, gdzie Niemcy podczas II wojny światowej próbowali zrobić bombę atomową, tak naprawdę to wybudowali reaktor. Chodźcie razem z nami i pamiętajcie, że w tym roku lecimy po 1 000 000 subskrypcji. Naciskajcie ten guzik na dole, lecimy. My jesteśmy na byłym poligonie III Rzeszy, który nazywał się Kummersdorf, jeżeli dobrze mówię. A konkretnie to w strefie Gottorf, przepraszam. No właśnie tutaj III Rzesza prowadziła badania nad bombą jądrową. Tutaj był płot i tutaj zapewne była jakaś stróżówka. Słuchajcie, będziemy się musieli podzielić z Konradem, bo goni nas czas. Łukasza dzisiaj z nami nie ma, no bo nie mógł, więc pokażemy Wam tyle, ile się da. Mamy ze sobą radia, ale spotkamy się na samym końcu koło miejsca, gdzie był reaktor doświadczalny, ponieważ tam dalej jest promieniowanie. I podobno tam grzeje, postaramy się go poszukać. I jeszcze jedna bardzo ważna wskazówka. Gdybyście kiedykolwiek się tutaj wybierali, to chodźcie tylko takimi ścieżkami, które są albo wydeptane, albo są betonowe czy asfaltowe, ponieważ dalej tutaj zalegają, słuchajcie, miny, różne pociski. Może być różnie. Płot, który jest drutem kolczastym opleciony, więc może to właśnie temu służy, że to było właśnie bezpieczne. A zanim zaminowane, to nie wiadomo co jest. No dokładnie. No rozminowywali to, ale nigdy nie wiadomo, może coś jeszcze zostało. No, trzeba być zawsze czujnym. Teraz jesteśmy tutaj przy B i tędy przejdzie Kuba. Ja będę szedł tą alejką A i będę szedł tędy i wszyscy spotkamy się na samym końcu. Najciekawsza rzecz, a mianowicie tam znajdziemy po prostu miejsce, w którym właśnie dokonywano tych prób wszystkich z uranem jądrowych. Dobra, czyli ja idę tam, a ty idziesz jeszcze tam. Jest. To radio. Raz, dwa, trzy, działa. Powodzenia, elo. Zwarte melo i jesteśmy tylko ja i Kuba, ale nic nie szkodzi, wcale nie będzie gorzej, a nawet będzie trochę lepiej. Oczywiście żartuję, zawsze najfajniej kiedy jesteśmy we trzech, ale miejsce jest na tyle ciekawe i na tyle ma bardzo taką bogatą historię, że na pewno Wam się spodoba, nawet jak Wam ją przekażemy we dwójkę. O, jeszcze skrzynie wojskowe. Widzicie to? I niech Was nie zdziwi to, że są z rosyjskimi napisami, a to dlatego, no wiadomo, że potem po 45 jeszcze but. W 45 przyszli tutaj ruskie, no i to już zaadoptowali sobie na bazę. Dobra, wchodzimy do tego magazynu. Mnie wystraszył, ale wracając do tematu. Pan Diebner, jak się dowiedział, że innym udało się rozszczepić atom, to wziął się do roboty i za zgodą, kolejna skrzynia widzicie, za zgodą samego Hitlera zaczął tutaj przeprowadzać właśnie próby, może nie do końca próby jądrowe, ale badania nad tym, aby rozszczepić atom, a tak naprawdę to nie tyle co rozszczepić, tylko podtrzymać reakcję. Jakie to jest długie. Widzicie jak się dociągnie? To jakiś w ogóle kanał techniczny, mam wrażenie, ale tam na końcu jest światełko. Tu macie zawiesia do kabli po prawo. To raczej były jakieś, wydaje mi się, magazyny. Widzicie? O, kolejna skrzynka. Na bank są właśnie jeszcze te czasy niemieckie bądź radzieckie. Jeszcze wtedy, dobra, przejdźmy się dalej. Zobaczymy co kryje się dalej i Wam dokończę historię z panem Diebnerem. Pamiętając, że ten teren jest zaminowany, zawsze jest ciężej chodzić po czymś takim, no ale wiadomo, że przy samym budynku min nie ma. No powiem Wam, że niewiele zostało, więc nie będę tam wchodził. Tutaj mamy baniak, szyby. Zobaczcie, że jeszcze plastikowe, w sensie ramugi, bo szyby to już w kawałkach. Jakiś drewniany podest. Teraz jest pode mną. Coś na zasadzie jakiejś kuchni. Widzicie? Przejdźmy dalej. Zapewne jakaś może kantyna przy samym wyjściu. O! Coś Kuba się odzywa. Czekajcie. Halo, halo? Tutaj nie ma za wiele ciekawych rzeczy, więc chodźmy dalej. Widzicie, jest taki zawsze problem, że on ma mocniejsze radio, więc ja go słyszę, on mnie niekoniecznie.
Halo, Kuba? Słyszysz mnie? Kądziu, bardzo słabo cię słyszę. Wszystko ok? W porządku, wszystko ok. Chyba mnie nie słyszy. O, widzicie? Jeszcze są po rosyjsku napisy. Fajnie by było znaleźć jeszcze te niemieckie. 8688 Litwa. A to już chyba jacyś eksploratorzy. Tu mamy, słuchajcie, dalej te skrzynie. Ciekawe, co było w środku. Może gdzieś był jakiś jeszcze opis na skrzyni. O! Zobaczcie, przybliżę. Na Instagramie będzie lepsze zdjęcie. To wbijajcie i przetłumaczcie, proszę. Tak jak mówiłem, że tutaj potem stacjonowali ruskie, to generalnie oni tutaj pobudowali sobie magazyny. Więc może dlatego być tak. Widać, że jest jakaś cegła dołożona, nie wszystko wygląda jak jakieś laboratoria. Ale ty, patrzcie. To wszystko jest połączone tunelem. Tu się kończy. Tam się kończy, a tunel idzie dalej. Więc idźmy jeszcze w tą stronę lasem. Zobaczymy, co spotkamy. Ci, którzy są z nami od początku, pewnie wiedzą, jak byliśmy w Czarnobylu i tam tłumaczymy jakby więcej o samym działaniu reaktorów i tak dalej. No oni tutaj nie mieli jeszcze takiej technologii. Natomiast słuchajcie, używali uranu oraz ciężkiej wody. Ciężkiej wody jako moderatora. I tutaj właśnie Kurt Diabner, ten, który zarządzał tym całym laboratorium, że ja to tak nazwę, tą strefą testową, przeprowadził 3 badania. G1, 2, 3 i G3B. O nich później powiem wam, jak będziemy koło reaktora. Ale co najciekawsze, słuchajcie, mieli problem z dostaniem ciężkiej wody, więc bodajże od Norwegów na początku ją kupowali, ale była taka sytuacja, że alianci się o tym dowiedzieli i podkupili to dla Joliot Curie, czyli dla naszej Skłodowskiej córki męża do badań do Francji. Ale w końcu się Niemcy wkurzyli, zajęli, słuchajcie, właśnie tą fabrykę, wzięli sobie tą ciężką wodę. No i co najciekawsze, że jednocześnie tych testów toczyło się bardzo dużo, więc mimo to, że to było jedno państwo, to sobie podkradali te wszystkie materiały. Natomiast wiemy tylko jedno, że jak w 1938 rozszczepili jądro sztucznie, w 1939 zaczęli pracę, to momentalnie zakazali wywozu jakichkolwiek materiałów z terytorium Rzeszy, uranu, o tym mówię, oraz zaczęli wszystkie odkupywać oraz oczywiście grabić. Słuchajcie, lecimy dalej, póki jeszcze mamy jasno, bo musimy dojść do reaktora. Tutaj znajduje się basen, zapewne przeciwpożarowy, więc moim zdaniem jest to właśnie jakieś pomieszczenie całej jednostki straży pożarnej, jakby coś się paliło. Tylko jestem ciekaw, czemu to jest wszystko zabite, widzicie? Znaczy, no wiadomo czemu jest zabite, choć tutaj jest deska, a po drugiej stronie jest wyrwana ściana, którędy mogę normalnie wejść. Tam już nie pójdę, bo to jest kawałek lasu, więc przejdę tamtędy przy domku. Można powiedzieć, że tutaj ważyły się losy wojny i tak naprawdę losy świata, bo gdyby Niemcy gdyby Niemcy pierwszym udało się właśnie rozszczepić ten atom i utrzymać, można powiedzieć, rozszczepialność jego tak, żeby samoczynnie to się działo i by powstała dzięki temu bomba, no to na pewno historia świata by była zupełnie inna niż jest teraz. No, może to były właśnie jakieś baseny paliwowe, zobaczcie tutaj, można powiedzieć, że koryta są takie. Widzicie? I tam to idzie dalej do tego domku, który wam pokazywałem, i tam jest ten główny basen, ale zobaczymy, co jest jeszcze dalej. No jest to dosyć duży obiekt. Tutaj można jakąś górę. Myślę, że to jakaś rura. Nie może to być jakaś mina. Ciekawe, co to. Nie byłoby to mądre, gdyby to była mina. Ja sobie tak ją podrzucam, ale chyba nie. No. Jestem ciekaw, jak tam sytuacja wygląda u Kądzia. Mówiłem, żeby nie chodzić po lesie, ale tu jest wydeptana ścieżka, więc raczej jest wszystko ok, ale pamiętam, jak byliśmy pomiędzy Bośnią a Chorwacją, chyba 2 lata temu, na takim opuszczonym lotnisku, które bez kitu było zaminowane, i widzieliśmy, jak wygląda wybuch takiej bomby, znaczy efekt po wybuchu takiej miny. To jeszcze były takie miny wyskokowe, które się wybijały na jakąś wysokość i robiły szuruburu. Tu jest jakaś ziemianka,
ale to jest ta pierwsza dzika ścieżka, która była na wprost Stróżówki. I wydaje mi się, że ten temat tu to są kolejne magazyny, tylko niestety chyba radzieckie, patrząc po tym, jak są wybudowane. Chociaż nie, to nie są magazyny. To jest chyba, słuchajcie, taki duży garaż. Tutaj jak jeszcze się ładnie bluszcz wtaka do środka, mamy no już jesień, więc rzeczywiście kolory mamy piękne, ale no tak, o, węże strażackie, jakaś panterka, czy... Tak jak wam mówiłem, przyszli tutaj Rosjanie i tyle co Niemcy zdążyli wywieźć, to zdążyli wywieźć. Natomiast nie do końca chyba wszystko się udało, no bo jak wiemy, Rosjanie też stworzyli, znaczy Związek Radziecki też stworzył bombę. Znaczy Amerykanie też. No słuchajcie, potem podczas zimnej wojny wyglądało to troszeczkę inaczej, ale wiemy o tym, że Amerykanie jej użyli pierwszej. No ale co? Niemcy? Czy byli blisko, czy nie byli blisko? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, ja jestem w połowie drogi do reaktora. Chodź. Dobra, staram się nadrobić. No, zmienimy. Bardzo lubię chodzić po takich miejscach, ponieważ światło mnie zawsze spod kamery oślepia i nie bardzo widzę, gdzie jestem. No, jak stąd wyjść? Dlatego, bo tutaj czuć tą historię prawie namacalnie. Wyobrażasz sobie to, jak jeszcze to 80 lat temu to wszystko wyglądało. Jak tutaj rzeczywiście właśnie najwięksi fizycy, naukowcy III Rzeszy główkowali nad tym, jak rozszczepić ten atom. A zobaczcie, żyjemy w czasach, rozszczepić atom i przede wszystkim podtrzymać tą reakcję. A teraz żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę każde liczące się większe mocarstwo ma dużo takich bomb atomowych, które mogłyby naprawdę unicestwić cały ten świat, a do tego zobaczcie, ile państw tak naprawdę napędza właśnie energia jądrowa. Chciałbym podziękować naszym patronom, bo to dzięki wam my możemy robić takie wypady zagraniczne, ale też i nie tylko, bo też i w Polsce, bo wiadomo jakie teraz mamy czasy, ale też i właśnie wszystkim subskrybentom, bo słuchajcie, naprawdę zbliżamy się do 1 000 000 subskrypcji. To jest mega wielkie dla nas wydarzenie, bo każdy z nas jest na takim randomowym, zwykłym chłopcem z zajawką, tak? No a fajnie się to kręci, że tak powiem, dlatego bardzo w imieniu swoim chłopaków dziękuję. Niemcy mieli duże problemy z podtrzymaniem właśnie tej reakcji jądrowej, dlatego, ponieważ nie mieli wystarczającej ilości moderatora, czyli ciężkiej wody. Możliwe, że zapytacie też, czemu na przykład nie użyli jako moderatora zamiast ciężkiej wody, czyli tamtej zwykłej wody, takiej jak nasza, tylko że z większą ilością cząsteczek deuteru. Czemu nie mogli użyć, słuchajcie, grafitu? A no właśnie, bodajże chyba pan Heisenberg użył grafitu, tylko że niestety użył grafitu zanieczyszczonego i nie miał tak dobrych wyników, jakie powinien mieć. A jak wiemy, no jego konkurenci z innych krajów użyli grafitu. Dobra, no im się udało. Wbijamy chyba do hangaru. Znowu? Halo? Anybody there? Dobra, dalej skrzynie. Zejście na dół. I tam jeszcze jakieś przejście. Jeszcze obczajmy, może coś w jakiejś skrzyni zostało. O, zobaczcie, aktówka. Nie wiem, czy to nie jest lornetka. Czy to nie był pokrowiec na lornetkę właśnie. No niestety jeszcze się nie nauczyłem tego języka. Tego alfabetu tak dokładnie. To było coś zupełnie innego w tych skrzyniach. To było o wiele większe. Mam inne napisy, a te są znów podłużne. Tam jeszcze jest jedna taka podłużna. Szkoda, że to jest pomieszczone, ale i tak patrząc na to, jak wyglądają nasze polskie miejscówki, no to tu nie jest źle. Dobra, zobaczę co jest tam, a potem złazimy na dół. Po prostu jest dziura w ścianie, którą ktoś wybił. A tu się
góra tego schronu zawaliła, znaczy schronu tego garażu. Dobra, kolejna. To chyba było w środku jakaś podpórka. To wbijamy podziemia. To już możemy powiedzieć, jak się kończą podziemia, a mianowicie nurkowaniem. I teraz słuchajcie. O, zobaczcie, tu jeszcze są skrzynie pozatapiane. Tam mogą być rzeczywiście artefakty. I teraz chciałbym powiedzieć, dawajcie łapkę w górę po to, żebyśmy w końcu tam zeszli pod wodę i żebyście nas zmotywowali. Możecie dać łapkę w górę, ale nie wiem, czy tutaj wrócimy i zanurkujemy, bo byłoby to no niebezpieczne, aż nie mamy takiego skilla. Aczkolwiek, kto wie. Ciekawe, co kryją te zalane korytarze. Woda jest czysta. Jak na wojnę za czasów II wojny światowej. Słuchaj, ja doszedłem, nie wiem czy do końca, ale jakieś takie hangary są dosyć duże. No to masz taką górkę na wprost tych hangarów, to zaraz się zobaczymy. No dobra, to ja przy nich stoję i idę w twoją stronę. Dobra, mam go wariata. Szybki teraz briefing, musimy sprawdzić mapę. Dokładnie, powinniśmy iść w tamtą stronę, ale obejść ten zbiornik, co nie? Dobra, słuchajcie, włączyliśmy dozymetr, jest 0,14 mikro, 13 mikro, czyli normalnie. Idziemy ścieżką, bo to ten reaktor, znaczy szczątki tego reaktora powinny być gdzieś tutaj w tym lesie. Zresztą jak widzicie jest wydeptana ścieżka, a trzymamy się ścieżek, więc powinniśmy dać radę. Zobaczymy. A jak odczyt? To 0,11. No to jeszcze mniej niż było. Tam jest reaktor. Tylko podejdźmy bliżej. Znaczy się no reaktor. Stałości po reaktorze. Dokładnie. To jest to, co po nim zostało. O, jeszcze jakaś beczka jest na zewnątrz wyciągnięta. Czekaj, podejdę na górę. Da radę. Hop, 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 hop. No, to jest to. Nawet krzesełko ktoś dał na dole. Tutaj drabinka, no. Widzicie, no to jest po prostu taka żelbetowa konstrukcja, co nie? No ale to tutaj był właśnie reaktor. Malutki, ale był. Tam jest taka beczka śmieszna. Gdzieś tutaj coś powinno grzać. No za chwilę poszukamy, to nie? Jeszcze są jakieś po rusku napisy. Ty, ale ona jest zalana wodą, więc ona tu chyba po prostu, wiesz, stoi tak. Nie, że to się tu postawił, tylko Ale ona to jest nie jest wkopana, beczka, co nie? To jest kopana rura. Taka rura, no. Widzisz, są jeszcze napisy po radziecku. Czekaj, zobaczę. Tutaj to wątpię, ale no muszę połazić z tym i poszukać. Słuchajcie, znaleźliśmy. To jest 0,18, bo jeszcze wczytał ostatni wynik, ale to było chyba... O, słyszycie, zaczyna pykać? Niech on sobie zacznie liczyć, ale na pewno Jaki zastanawia masz was... odczyt? Słucham? Jaki masz odczyt? Widać? Czy... Teraz mam 0,21. Wcześniej było 0,1, no 0,18, no bo znalazłem chwilę przed tym, jak zaczęliśmy kręcić. I o, zaczyna liczyć, już jest 1,6. Ale o co chodzi? No to takie wyniki będą koło jedynki, że dlaczego tutaj jest takie no, delikatne skażenie, że tak powiem? A to dlatego, że doszło do awarii, ale nie znaleźliśmy informacji jakich awarii. Natomiast no, wydarzyło się coś, co w tych czasach powinno być zarejestrowane jako może nie Incydent. katastrofa, ale jakiś tam incydent. Słuchaj, mamy no tak 0,75, 0,78. Niewiele nie? się podniosło, ale na pewno No tak, jest no bo jakieś tu miejsce. takie wyniki są, co nie? Pewnie jakbyśmy gdzieś indziej zaczęli szukać, to by było wyżej, no ale nie jest to proste, bo nie słychać tak tego pikania jak na przykład w Czarnobylu, co nie? Na pewno potwierdziliśmy tą tezę, że Ale tutaj potwierdziliśmy, był reaktor i rzeczywiście właśnie to w tym miejscu właśnie przeprowadzono się działo, badania co nie? nad bronią. Dokładnie, nad bronią jądrową. Chcieli ją wyprodukować. Dobra, zawijamy, będziemy wracać nocą, co nie? Chodźmy. I tutaj kończy się nasza wyprawa, gdzie Trzecia Rzesza pracowała nad bombą atomową. Bardzo wam za dzisiaj dziękujemy. Pamiętajcie o tym, żeby nas subskrybować, o ile doceniacie naszą pracę. A Instagramy, Facebooki, Nasze książki. nasze książki. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.